W BC większość terenów to tak zwany Crownland. Są to tereny publiczne, gdzie po prostu możesz wjechać i oprócz tego możesz też biwakować. W praktyce jeżdżenie po Crownland polega na tym, że po prostu znajdujesz odnogę, w którą chcesz wjechać i eksplorujesz. To hobby staje się też zbyt popularne ostatnimi czasy. No i nie wszyscy potrafią docenić miejsce, do którego przyjeżdżają. Mówiąc to, mam na myśli mnóstwo śmieci, które ludzie niestety zostawiają za sobą. Tutaj na ulicach można spotkać mnóstwo zmotanych offroadowych samochodów i właściciele cywilnych aut takich jak Toyota RAV4 czy Honda CR-V też są zainteresowani eksploracją bardziej dzikich terenów, szczególnie, że zazwyczaj jeżdżą na oficjalne campgroundy, które bardziej przypominają parkingi niż kempingi. Dużo rekreacyjnych, bliższych miejsc pozwala im dojechać tymi autami głównymi logging roads, czyli drogami stworzonymi na potrzeby wycinki drzew, ale niestety wraz ze swoimi rodzinami przywożą najgorsze miastowe nawyki. Dla wielu natura to tylko kolejny weekendowy wypad. Dla mnie coś, co naprawdę trzeba cenić. Ostatni tydzień w okolicy cały czas były burze i deszcz. Ogólnie BC słynie z tego, że w tym okresie czasu tu non-stop leje, prawie każdego dnia. Tak więc ciężko jest też znaleźć odpowiedni slot czasowo-dniowy, żeby pojechać i tak naprawdę też posiedzieć na zewnątrz, bo nie sztuką jest tylko i wyłącznie siedzieć w namiocie, chociaż też ma to swój urok. Ja osobiście staram się balansować te moje wyjazdy. Czasami jadę po prostu, żeby się przejechać, ale jeżeli jadę gdzieś, żeby zostać z noclegiem, no to fajnie by było niewątpliwie mieć trochę lepszą pogodę. Krajobraz potrafi się zmienić tak naprawdę w 5 minut. Dopiero co mieliśmy błoto i krajobraz po deszczu i ostatniej burzy, a teraz cóż, pełno śniegu. Czy dzisiaj będziemy się kopać? To się okaże. Często na szlakach można spotkać przewrócone drzewa, także piła to jest podstawa, bo jest szansa, że gdzieś, gdzie chcesz dojechać i przejazd był jeszcze niedawno, już za chwilę tego przejazdu może nie być.
coraz ciekawiej. Najgorsze co może być to kolejny po poprzednich ekipach. Że cóż, zobaczymy. Czad, coraz więcej śniegu, naprawdę jest głęboko, także jest zabawa. Droga zaczyna być coraz bardziej sketchy. W związku z tym, że jestem tu sam, to chyba zrezygnuję z ciśnięcia dalej dzisiaj. Trzeba wiedzieć po prostu, kiedy powiedzieć stop. Bo wiadomo, łopata, wyciągarka, max traksy, ale robi się tu coraz bardziej stromiej. Czego oczywiście kamera nie oddaje. I śnieg zaczyna być też coraz bardziej głęboki. Dodatkowo przeszkody w postaci przewróconych drzew, które w suchym terenie nie stanowiłyby większego problemu. Zawsze też można podpiąć wyciągarkę i odciągnąć takie kłody, jeżeli są większe, ale tom akurat można spokojnie przejechać, ale kwestia jest tego, że w związku z tym, że większość tego śniegu to tak naprawdę lód, to przez to cholerstwo całe auto się ślizga. A
zarówno po lewej stronie tej drogi, tego szlaku, jak i prawej, tutaj pod tą kopą śniegu, jest uskok i można utknąć naprawdę na dłużej. Cóż, czas zawracać. Szkoda. Do następnego. Problemem nie jest bycie zdanym samemu na siebie, bo tak naprawdę do tej pory byłem w stanie sobie w większości sytuacji pomóc samemu. Ale jednak to poczucie, ten głos rozsądku, że czasami warto po prostu zawrócić. Do tego punktu na szlaku dojechałem też niedzielną i już prawie wieczorową porą i nie miałem pewności, że w okolicy gdzieś znajdują się jakieś inne ekipy będące po prostu udzielić mi w stanie pomocy w razie gdybym gdzieś utknął na stałe. To są naprawdę dzikie tereny i nie masz pewności, czy ktoś tu był dzisiaj lub tydzień czy 2 tygodnie temu. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę BC to są ogromne tereny. Wyjazd tylko za miasto, tylko na weekend lub tylko na jeden dzień to są przynajmniej 3-4 godziny jazdy w jedną stronę. Czy inni offroadersi pomagają sobie wzajemnie? Oczywiście, ale nie jest to coś, co można zorganizować w ciągu godziny do 2. Dlatego zawsze, gdziekolwiek się nie jedzie, nawet tylko na chwilę, i mówimy tutaj stosunkowo o krótkich wyjazdach trwających tak naprawdę paręnaście godzin, zawsze trzeba być przygotowanym, że coś może się wydarzyć i zostaniemy w terenie na dłużej. Stoimy i odpoczywamy. Wiadomość, że przegrzana skrzynia biegów wyskoczyła właśnie mi przed chwilą. Nie zmieniłem na for low, ponieważ chciałem mieć momentum większe na podjazdach tutaj, w tym głębokim dosyć śniegu. No i nie był to zbyt dobry pomysł, także zawsze włączajcie for low.